Pewny siebie, mówisz, że to nie będzie twój dzień. Jak byś się do tego odniósł? Thinks that he will win. He's really self-confident. What can you say about him and about his confidence before the fight? Yeah, I can see that he's confident. But some of them were confident also before, and you saw what happened in the fight. I couldn't resist my laugh this time because it's our third stare down, you know, and I can see that he tries to be tough, but I don't see the fire in him, you know. So 18 May is going to be a different kind of show. Tak, rzeczywiście widzę to po nim, mogę to szczerze powiedzieć, że jest bardzo, bardzo zmotywowany i pewny siebie, ale tak szczerze mówiąc to nie widzę za bardzo w jego oczach tego ognia. Dzisiaj po raz trzeci staliśmy już twarzą w twarz, więc troszeczkę nie mogłem się opanować, bo właśnie po raz kolejny próbował mnie zajechać swoją pewnością siebie podczas tego stare-downu, ale 18 maja to będzie zupełnie inny dzień i to będzie show Erko. Jak chciałbyś wykorzystać swoje warunki fizyczne, które są jednak lepsze niż u Akopa? Your adventures in your build and your in this fight with Akop. Your better shape. No, I'm just gonna do what I always do, you know, be focused, stay on distance, and use my power shots. You know, but my wrestling is also good now, and my ground game as well. So we can go on the ground, or we can stick. Standing, it's no problem, you know. Now I got the power shots here, right here, and I will use them Saturday. Będę na pewno starał się pracować dystansem, utrzymywać go w dystansie, ale też będę robił użytek z moich mocnych uderzeń. W moich rękach drzemie bardzo duża siła i na pewno użyję tego w sobotę, ale też mogę korzystać tak samo z kopnięć z moich zapasów, które ostatnio poprawiłem, więc jestem gotowy na wszystko. A jak dużo walk Akopa widziałeś w swojej karierze? You watched before? None of them. So, like I said before, I don't watch the fights. Also, from my last opponents, my brother does it and my coach, and I just ask them what to watch out for, and that's it. You know, I don't need to be in that focus. I have a different kind of preparation mentally, and that's it. Tak naprawdę nie oglądałem żadnych walk, zresztą już mówiłem to wcześniej, że nie oglądam walk moich przeciwników. Mój brat i moi trenerzy się tym zajmują, ja tylko jestem skupiony na tym, żeby używać swoich najmocniejszych stron i być skupionym i wykorzystać to, co oni mi powiedzą. Ale czemu tego nie robisz? Po prostu nie chcesz, nie jesteś zainteresowany? Your opponent's fights, you are not interested of them or what? No, it's kind of a mental preparation. When I am preparing mentally, I'm much stronger, and I know I can expect anything. You know, when you watch a fight of your opponents, in my eyes, you focus too much on one things, and some situations can surprise you. It's MMA. We see what happens with one of the best fighters in the world. It's small gloves, and everything can happen. So I better be prepared for everything than to focus on some points that I see in his previous fights. Nie, tak szczerze to chodzi po prostu o to, że moim zdaniem jest to jakiś element przygotowania mentalnego do pojedynku i moim zdaniem oglądanie walk przeciwników powoduje to, że za bardzo skupiamy się wtedy na tym, co oni mają dobrego, na jakichś takich szczegółach w ich walce i możemy stracić jakiś obraz ogólności, całości, który potem skutkuje przegranymi. Widzieliśmy to w starciach choć nawet najlepszych zawodników na świecie, że po prostu moment nieuwagi, jakieś takie za bardzo skupianie się na rywalu może przynieść porażkę, dlatego zdaniem Erko dużo ważniejsze jest to, żeby skupiać się na sobie i na swoich mocnych stronach. Czy ta walka to będzie faktycznie wojna o lajki, o fanów? Is this fight for real, for likes, for followers, or this is not the fight about it? Is the winner will take fan base of the loser? That's a extra point, you know. But it's about pride, and it's a fight. We are men, you know. I'm an alpha male, and I'm going there to beat him, you know. That's the only thing. So I don't really care, to be honest, about what's going on behind social media. But I use it because that's my money, you know. That's my money, so that's why. Jest to na pewno jakaś część tego pojedynku, ale to nie jest najważniejsze, bo jesteśmy wojownikami, jesteśmy ludźmi tutaj, jesteśmy wojownikami, jesteśmy fighterami, tutaj chodzi bardziej o dumę, chodzi o to, kto zwycięży. Ja jestem, Erko jest samcem alfa i wejdzie do klatki, żeby to udowodnić, a jeśli chodzi o social media, to on po prostu używa ich dlatego, że to jest jego pieniądze, to jest miejsce, w którym on zarabia, dlatego jest to jakiś element tego pojedynku. Trzecia walka w organizacji KSW. Czy na tym etapie uważa siebie jeszcze za freaka, czy już za pełnoprawnego zawodnika MMA? Nor you think that you are a fighter, MMA fighter already? I never considered me as a freak, to be honest.
I see myself as a Erko, you know. I don't call myself a high-level pro athlete. Don't forget, I only train a year and a half now MMA, and but I see myself as a warrior. That's really true because I've been fighting all my life in different kind of situations, and I'm just getting better and better by the day. So the people can call me whatever they want, but I know myself who I am and what I am. Tak szczerze mówiąc, to nie nazywałbym siebie nigdy freakiem, ale też nie nazywałem siebie nigdy jakimś niesamowitym sportowcem z topów. Po prostu uważam siebie, mówię o sobie, że jestem Erko, jestem tym, kim jestem. Całe życie na pewno byłem wojownikiem, całe życie toczyłem walki i tym razem robię dalej po prostu to, co robię. Nie ma znaczenia, jak ludzie mnie będą nazywali, mogą nazywać mnie w dowolny sposób. Ja wiem, kim jestem i jestem Erko Junem, wojownikiem. Ze względu na swój wzrost chociażby wielu fanów zastanawia się, czy Erko nie powinien startować w wadze 93. Jak on to widzi? Weight and to your height, do you consider you should fight in not in the heavyweight division but in the light heavyweight division because fans say that you will be better there? Yeah, maybe it's something for the future, and I was considering it that as well, to be honest. But my manager Ivan Diakovic told me, let's do this fight heavyweight. You know, let's to take this weight to see how it goes with your body. You know, it would be different to cut down. But I don't think it will be a problem. So maybe for the future, it's a good idea to move to the light heavyweight. Szczerze mówiąc, to tak, myślałem o tym. Jest to może jakaś pieśń przyszłości, coś, do czego może w końcu dojść. Sam o tym myślałem też przed tym pojedynkiem, ale mój menadżer Iwan Diakowicz zadecydował, że lepiej stoczyć ten pojedynek w wadze ciężkiej, zobaczyć, jak zachowa się moje ciało i wtedy zobaczymy, co dalej, ale oczywiście nie wykluczam tego i jest to duża możliwość, że zawalczę w wadze do 93 kg. Czy jest szansa na to, że ten pojedynek może trwać nawet 15 minut? Czy jesteś na to gotowy przez te ostatnie przygotowania z wieloma zawodnikami topowymi na Bałkanach? And after your training with the top Balkan fighters, are you prepared for I full don't think distance? it will go even 15 minutes, you know, 5 minutes max, maybe 2 rounds maximum. Distance, whatever, you know, whatever happens. So just every shot will be ready to knock his head out. That's the point, you know. I'm not going to play there, and yeah, that's it. Nie wydaje mi się, żeby ta walka potrwała dłużej niż jedną rundę. Może ewentualnie potrwa 2 rundy, ale na pewno nie dłużej. Moje ciosy będą przygotowane na to, żeby w każdej sekundzie urwać mu głowę. I to jest najważniejsze i nie przypuszczam, żeby potrzebne było tutaj 15 minut. Organizacja KSW mówi coraz głośniej o tym, że pojawi się gala na Bałkanach. Czy Erko chciałby tam zawalczyć? It's a possibility that one of the next events will be on Balkans. Do you like to fight there if we'll bring the KSW there? Yeah, I think it's a really good idea to add the Balkans and to do an event there because we have some great talent and the people love fighting as well, like you guys, you in Poland. But let me tell you something. It's my 3rd time fighting now for KSW, and I feel here like home. You know, I got Polish fans cheering for me, even though I'm fighting Polish people, and I appreciate that a lot. And so I don't really have that issue. Oh, I'm fighting away from home. You know, I feel here really good, and yeah, that's no problem. Tak szczerze mówiąc, to myślę, że to jest dobry pomysł, że KSW wybiera się na Bałkany, że ściąga zawodników bałkańskich i chce tam zrobić kolejną galę. Bez wątpienia też jest tam, tak jak tutaj w Polsce, czyli to są waleczne narody, miejsca, w których lubi się oglądać sporty walki, ale szczerze mówiąc, ja czuję się tutaj w Polsce jak w domu. To jest 3. moja walka dla KSW. Mam mnóstwo polskich fanów, którzy dopingują także mnie, nawet wtedy, kiedy walczę z zawodnikiem z tego kraju, z Polski, więc ja tutaj czuję się świetnie i to nie jest dla mnie problem. Nie jest to w ogóle dla mnie temat, czy walczę na wyjeździe, czy walczyłbym u siebie. Po prostu czuję się świetnie wszędzie.